Ostatnio zadałem sobie pytanie, co ja kupiłbym we własnym sklepie, jakbym nie miał w ogóle żadnego sprzętu. Na tej podstawie powstał film o takim wymarzonym zestawie do mycia tradycyjnego, a dzisiaj przedstawię Wam kompletny zestaw do mycia w technologii WaterFed, czyli wodą demineralizowaną. W tym materiale omówię, dlaczego wybrałem właśnie takie narzędzia, kiedy sprawdzą się one najlepiej w praktyce oraz ile kosztują. Zapraszam do obejrzenia. Co ciekawe, wszystkie produkty, które wrzuciłem do tego zestawu, to nie są produkty od jednego producenta, są to produkty większości marek, które mamy na sklepie. Ja personalnie, jak tworzę ofertę naszego sklepu, to staram się dobierać właśnie dobre produkty, które są danej marki, które są w korzystnej cenie i jakby spełniają w pełni swoją funkcję, są trwałe i po prostu działają. Takie mam do tego podejście, więc tak też stworzyłem ten zestaw. Zanim przejdziemy do omówienia każdego narzędzia po kolei, to zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pomaga nam to w rozwoju. Jeśli branża mycia okien i elewacji to dla Was nowość, to wytłumaczę pokrótce, na czym polega technologia WaterFed. Polega ona na myciu wodą demineralizowaną. Pozyskujemy tą wodę demineralizowaną przez takie urządzenie. Woda demineralizowana nie posiada żadnych minerałów, żadnych składników, dzięki temu po odparowaniu nie pozostawia żadnych śladów na mytej powierzchni. Więc jeżeli woda demineralizowana płynęłaby w kranach, no to na szybie od prysznica nigdy nie mielibyśmy żadnych kropek. No i taką wodę możemy wypompować na kije, takim cienkim wężykiem, umyć szybę szczotką bądź padem, no i spłukać właśnie tą wodą, dzięki czemu pozostaje ona krystalicznie czysta. Woda demineralizowana dodatkowo redukuje elektrostatyczność powierzchni i chce pochłonąć zabrudzenia, ma lepsze właściwości czyszczące niż sama woda, no dzięki czemu niepotrzebna jest też żadna chemia i do takiego mycia serwisowego, cyklicznego świetnie ta technologia się sprawdza. Zacznijmy zatem od tego, co chyba najciekawsze, czyli tych długich kijów. Tak, ja dobrałem tego zestawu 2 kije i już tłumaczę dlaczego. Tutaj dłuższa propozycja, która sięga na 16 metrów wysokości. To jest Gardiner Supermax 50 w wersji 3K. Wersja 3K jest bardziej trwałą wersją karbonu, bardziej odporną na ścieranie. No i ten kij się rozsuwa poprzez zwolnienie tutaj zacisku, no i wysunięcie sekcji. I wybrałem ten kij dlatego, że właśnie jest to fajny środek pomiędzy ceną a jakością. Jest to 100% włókno węglowe. Ten kij jest bardzo sztywny, więc jest to po prostu fajny złoty środek. No i taki długi kij nie zawsze się sprawdza. Czasem potrzebujemy wykonać mniejsze zlecenie na mniejszej wysokości. Zwróćcie uwagę, że on sam po złożeniu jest już dość długi, więc jest to czasem niepraktyczne, jeżeli po prostu chcemy wykonać jakieś mniejsze tematy na pierwszym piętrze, więc dodatkowo taki kij, który już jest wykonany częściowo z kompozytu i tylko częściowo z karbonu, CLX22, również od Gardinera. Jest on po prostu bardziej giętki, ale na takiej wysokości po prostu przy 5 sekcjach nie ma to dużego znaczenia. No i w pełni do takich mniejszych prac się sprawdzi. No i fajne jest to, że można wykorzystać ten kij również do mycia tradycyjnego. Jeżeli będziecie świadczyć też usługi wewnątrz, myć myjką i ściągaczką, no to można tutaj założyć jakieś narzędzia tradycyjne, no i też do tego wykorzystać. Kolejnym elementem zestawu jest jednostka, która produkuje nam wodę demineralizowaną. Jest to Reos One. Działa on na zasadzie odwróconej osmozy, gdzie woda jest dzielona na czystą i brudną, dzięki czemu możemy ją bardzo tanio pozyskać, ponieważ membrana jest w stanie odrzucić brudną wodę, brudne zabrudzenia na zewnątrz i tutaj przepolerować ostatnim filtrem na dole wodę do idealnie demineralizowanej. I jest to jednostka, która działa jakby na bieżąco podczas pracy, czyli podpinamy ją tutaj do wody i na dole podpinamy węża do kija. Alternatywnie w Waszym zestawie może się również znaleźć taki system, który filtruje wodę z wyprzedzeniem, system Novana, ponieważ możecie sobie na przykład zatankować wodę do zbiornika, który macie na pojeździe i na zleceniu ją tylko wypompować. Jesteście wtedy niezależni od źródła wody na zleceniu, natomiast tym systemem możemy po prostu produkować znacznie więcej wody niż takim systemem ze zbiornika.
O tym też mamy gdzieś nagrany materiał, także link znajduje się w opisie i jest na ekranie na górze. Zdecydowałem się dołożyć do zestawu właśnie ten sprzęt, ponieważ działa on również bez pompy. Ma tutaj membranę, która działa na ultra niskim ciśnieniu wody i bez pompy jesteśmy też w stanie pracować. Natomiast można go wspomóc również pompą, którą mamy tutaj. Wygląda to w ten sposób. Ta pompa dodatkowo ma możliwość regulacji przepływu, dzięki czemu możecie po prostu decydować o tym, ile wody podajecie na kija. Często systemy nie mają tej regulacji, więc zawsze one pracują na maksa i często zużywacie wody po prostu za dużo i filtry zużywają się Wam dużo szybciej. Tutaj możecie sobie wyregulować pompą. No to znacie już serce tego zestawu, czyli kije i jednostkę filtrującą, no to czas na szczotki, no i inne akcesoria dodatkowe. Ja wybrałem do tego zestawu 4 szczotki, ale zanim do nich przejdę, to opowiem Wam o tym, co łączy szczotkę z kijem. To jest przegub kątowy. Mamy tutaj w zasadzie 3 różne długości. No i 3 różne długości dlatego, że jeżeli myjemy elewację, myjemy okna, to czasem mamy jakąś przeszkody typu parapet. Czyli mamy elewację w ten sposób, tutaj jest parapet i tutaj jest szyba. No i żeby sięgnąć tej szyby, jeżeli parapet nam blokuje, no to musimy wykorzystać dłuższy przegub kątowy, żeby po prostu szczotka nam dostała do samej szyby. No więc mamy tutaj taki dłuższy dla mniejszych parapetów oraz mamy też dodatkowy przegub, taki mega długi, do mycia jakichś wnęk, do mycia daszków szklanych, płaskich. Tu jest dodatkowo jeszcze teleskopowy i tu się wysuwa dokładnie o tyle. Więc naprawdę długi przegub, który możemy wykorzystać właśnie do mycia tych wnęk i do niego jeszcze zakłada się dodatkowe zakrzywienie tutaj w tym miejscu. W ten sposób możecie sobie załamać jeszcze ten przegub, no i tutaj wpinamy szczotkę. To jest element zestawu, uważam, obowiązkowy, no bo do daszki jednak czy wnęki często się zdarzają po prostu podczas pracy, no i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Przejdźmy teraz płynnie do szczotek. Jest to jeden z ważniejszych elementów zestawu. Decyduje o tym właśnie, jak szybko pracujemy, jaką szczotkę wybierzemy, czy bądź też pada, o którym zaraz powiem. Także numer 1, podstawowa szczotka krótka do mniejszych, szybkich zleceń, jeżeli potrzebujemy umyć parę okien. To jest szczotka, która jest flokowana na zewnątrz, czyli ma takie rozdwojone końcówki, dzięki czemu jest po prostu bardziej uniwersalna, działa trochę bardziej jak mikrofibra, a w środku ma włókna takie bardziej drapiące, skrobiące, doczyszczające, trochę sztywniejsze i krótsze, dzięki czemu połączenie tych dwóch długości włosów daje fajny efekt. No i szczotka też z gardinera, dopasowane gniazdo do gardinera. Jeśli mielibyście inne kije, inne gniazda, to też najprawdopodobniej da się to połączyć bez problemu. No ale tutaj zestaw tworzymy kompletny, żeby nam pasował ze sobą. Nie? Także tutaj podstawowa szczotka 26 cm. Tutaj dłuższa, bardzo uniwersalna, w całości flokowana. Szczotka 35 cm szerokości. Działa w bardzo podobny sposób. No i jest taka, bym powiedział, najbardziej uniwersalna, najfajniejsza długość. Wygodnie się z tym pracuje, dłuższą już czasem jest niewygodnie, a jest to taka długość naprawdę fajna, uniwersalna. Jak widzicie, każda szczotka jest wyposażona w dysze, no i tutaj w zestawie mamy dysze proste, które są fajne do takich szyb, które łapią wodę, woda się do nich przykleja. Proste, czyli mają taki strumień w kształcie jakby ołówka, albo dysze spryskujące, które mają, producent tutaj dostarcza je w innym kolorze, w takim kolorze szarym. One mają strumień taki jak spryskiwacz szerokości 100 stopni, więc te dysze lepiej sprawdzają się do szyb, które nie przyjmują wody, takich hydrofobowych, do których woda się nie klei i wtedy jest potrzebna taka dysza, żeby efektywniej tą szybę spłukać. O tym też oczywiście mamy nagrany już film na kanale, do którego link znajdziecie w opisie. I do tej szczotki możemy też zamontować listwę spłukującą tutaj na górze poprzez wrzucenie jej po prostu pod gniazdo, tutaj odkręcając śrubki, i listwa spłukująca zapewnia nam po prostu trochę szybsze spłukiwanie w takich przypadkach, jeżeli nie mamy jakichś po prostu takich rantów, w których ta listwa nam przeszkadza. Bo czasem jest tak, że musimy dojechać włosami gdzieś tam blisko wnęki
Inna ta listwa nam przeszkadza, więc o ile ona nam nie przeszkadza w takich sytuacjach, no to lepiej nam się sprawdza taka listwa do spłukiwania, ponieważ ma wiele małych dziurek i po prostu spłukiwanie jest szybsze i bardziej efektywne. Także w zestawie też dorzuciłem taką listwę 35 cm. No to idźmy do kolejnych szczotek. Dwie podstawowe szczotki mamy ze sobą, które są z Gardinera. Teraz czas na game changery rynkowe, czyli Richity. To jest szczotka, która jest wyprodukowana inaczej niż wszystkie szczotki na rynku. Masz tak sobie, że tak powiem, w sobie wszystko, co powinna mieć szczotka. W środku jest pad dodatkowo, czyli łączy ta szczotka funkcjonalność i pada, i włosów. Włosy fajnie wymiatają z wszystkich narożników, pad natomiast lepiej doczyszcza niż same włosy. No i żeby tutaj nie było, że Richit dodał tylko jeden pad do tej szczotki, ten pad jest na rzepa, to jest akurat melaminowy, fajnie nadaje się do elewacji. O padach też mamy oczywiście inny materiał, także nie będę się tutaj bardzo zagłębiał, ale tutaj jest masa tych padów w zestawie, które możecie wykorzystywać i testować według tego, które Wam się po prostu sprawdzą najlepiej. Szerokość tej szczotki to 35 cm, jest ona wyposażona już w dyszę spłukującą tutaj na górze tej szczotki, także nie ma tutaj takich dysz wewnętrznych, tylko jest listwa i bardzo dużo takich małych otworów, przez co to spłukiwanie też jest bardziej efektywne, szybsze. No i do szczotki przychodzi nam w zestawie uchwyt, ponieważ możemy nią myć po prostu z ręki, jeżeli mamy przeszklenia na wysokości którą sięgamy rękami, albo możemy ją podłączyć do przegubu kątowego właśnie Gardinera poprzez wymianę tego tutaj ruchomego elementu, odkręcenie całkowite tej śruby, no i tutaj przymocowanie z tym elementem szczotki bez problemu. To wszystko ze sobą fajnie gra. To był rozmiar 35 cm z padem w środku, natomiast uważam, że rozmiar 45 cm też jest potrzebny, więc tutaj zaproponowałem lżejszy, bez pada, z samym bardzo, bardzo gęstym włosem, który tutaj jest naprawdę sztywny w środku i super doczyszcza, bardziej miękki na zewnątrz. To są bardzo cienkie włosy, jest ich bardzo dużo, nie jest tak jak w tej szczotce, że są te włosy grubsze, jest ich mniej, więc im jest więcej włosów, tym to czyszczenie jest bardziej efektywne. Listwa spłukująca również na górze, no i szczotka jest szersza, 45 cm, no więc z automatu zgarnia Wam więcej po prostu jednym ruchem, więc ta praca idzie nam po prostu sprawniej i szybciej. Dodatkowo te szczotki są oczywiście droższe znacznie niż te szczotki, ale warto zwrócić uwagę na to, że same włosy są wymienne, nie? Czyli jakby tutaj to aluminiowa taka bada tej szczotki nam zostaje, ona nam się w ogóle nie zużyje, natomiast wszystkie elementy po prostu możecie sobie dokupować, nie? Więc odkręcacie śrubkę, wyjmujecie włosy i wkładacie nowe, nie? Także mimo tego, że inwestycja na start jest większa, no to później eksploatacja tej szczotki jest tańsza, bądź tyle samo kosztuje po prostu co te szczotki. Przy okazji tej szczotki Richita Radial Rocker wspomniałem o padzie, który był wewnątrz. Możemy też myć właśnie samym padem i tutaj rewelacyjny sprzęt od Ungera. Tutaj długi pad o szerokości 45 cm z mikrofibry. No i ten pad nam się sprawdzi wtedy, gdy będziemy myć samą elewację, która nie ma po prostu żadnych rantów, zakamarków, które musimy wyczyścić. Zależy nam tylko na wyczyszczeniu po prostu samych paneli z frontu. No to właśnie tym padem doczyścimy najlepiej, najszybciej i no jest on po prostu naprawdę fajnie wykonany. Tutaj Unger to niemiecki producent, który, że tak powiem, nigdy nie zawodzi, zawsze testują te produkty przed wypuszczeniem naprawdę dobrze. Ten pad jest bardzo sztywny, więc jeżeli naciśniemy, gdzieś tam dociśniemy go na środku, to na tych końcówkach też będzie. Listwa spłukująca na górze, tutaj zamontowana, możliwość właśnie blokady tego pada lub zostawienie go po prostu tak obrotowego. Fajny uchwyt do mycia z ręki, no i tutaj adapter, żeby go wpiąć po prostu do tego kija. No i żeby go wpiąć do tego kija, to demontujemy pierwszą sekcję, ponieważ ten uchwyt, który Unger produkuje, da się połączyć z Gardinerem, no ale trzeba zdemontować pierwszą sekcję i od razu go wrzucić po prostu do drugiej i to też nam wszystko pasuje. Kolejnym fajnym toolem, który możecie wrzucić do szczotki, jest mały pad. Wrzucamy go dokładnie w sumie w przegub kątowy tutaj w tym miejscu. Rozkręcamy go i wkładamy tutaj.
No i jeżeli mamy na przykład jakąś ptasią kupę na szybie lub jakieś zabrudzenie do doczyszczenia, takie bardziej pojedyncze, no to możemy obrócić szczotkę o 180 stopni i doszorować po prostu tym padem. Widzicie pewnie teraz na przebitkach, jak to wygląda w praktyce. Tu jest wersja mini tego pada, tu jest wersja maxi, 2 razy po prostu szersza, no ale wiadomo, jeżeli ten pad jest dłuższy, on akurat jest dość elastyczny, miękki, no to tutaj na końcówkach troszkę mniej doczyszcza niż na środku, więc ja osobiście lubię tą wersję mini. Kolejnym fajnym gadżetem jest to coś. To jest taki mały rotacyjny przegub, który wpinamy po prostu w ten standardowy przegub i przekręcamy go tutaj w to miejsce do szczoty. No i on zapewnia nam rotację. Widzicie właśnie też na przebitkach, jak to wygląda. Na parterze jest to super rozwiązanie, ponieważ my nie musimy stać dokładnie na wprost szyby i nie blokuje nas to, że musimy tym kijem myć cały czas tak, tylko możemy sobie stanąć po prostu tutaj z boku, więc możemy z automatu stać w jednym miejscu i ogarniać szybę trochę z prawej, trochę z lewej. Znacznie to ułatwia pracę na niższych wysokościach, takich to pierwszego piętra, powyżej już jest niewygodnie. Nie? Zwróćcie uwagę, że tutaj to już jest wbudowane i jest po prostu blokada, natomiast te przeguby tego nie mają. W Richicie też podobnie mamy tą rotację tutaj wbudowaną i możemy po prostu zakręcić śrubą na stałe, żeby nam się ta szczotka nie ruszała. No i przejdę płynnie do akcesoriów, które tutaj jeszcze dalej mamy. Ten gadżet umożliwia nam zamocowanie tego stożka właśnie na tym kiju, czyli przystosowanie tego do tradycyjnych. No i tutaj poprzez wpięcie do przegubu możemy to wrzucić po prostu do kija i korzystać z tego kija po prostu do mycia tradycyjnego, czyli myjką i ściągaczką, więc od razu to wrzuciłem jako, że tak powiem, takie must have, bo na pewno warto to mieć. Dalej, to co bardzo ważne, to nasadki na kran, nakrętki na kran, złączki, zwał tak jak zwał. 3 rozmiary, 1 cal, 3/4 i połówka. No i jeżeli jesteście u klientów, to często na kranie jest jednak coś innego niż taka złączka, więc warto o tym pamiętać, żeby po prostu to mieć. Jesteście w stanie wtedy bez problemu się po prostu wszędzie wpiąć do wody. Polecam jeszcze może taką przejściówkę na 3/8. Zdarza się, że gdzieś się wpinamy nawet w kranie takim pod zlewem, że tak powiem, i tam czasem się zdarza 3/8, więc warto taką jeszcze redukcję sobie mieć, bo takich małych aż tych szybko złączek nie robią. Aby to wszystko połączyć, musimy wykorzystać węże i tu jest węż jego średnicy 8 mm, 5 mm wewnętrznej. On służy nam do połączenia systemu z kijem. Tutaj jest odcinek 100 metrów. Ja polecam Wam go podzielić na odcinek 60 i 40. Łączyć możecie te węże taką prostą i tanią złączką półszwitową. Działa ona poprzez wtyk. I dlaczego 60-40? Po prostu czasem będziecie potrzebować mniejszego odcinka węża, bo macie jakieś małe zlecenie do obsłużenia, czasem dłuższego, a czasem bardzo długiego. Wtedy możecie połączyć te obydwa i to jest po prostu wygodna konfiguracja. Z drugiej strony tego węża mamy taką szybkozłączkę, którą wpinamy na dole systemu do ostatniej złączki, do wyjścia. No i do systemu musimy tak samo dostarczyć wodę. Ja preferuję węża tego od Gardeny Highflex, dlatego że jest on właśnie mega elastyczny, fajnie się go zwija, jest też mega trwały, naprawdę na wiele lat wystarcza. Nawet jak się nim pracuje pod ciśnieniem z pompą, gdzieś tam nawet używamy go przy pompie, to bez problemu daje radę nawet ciśnieniowo. Jak jest ciepło, to nie robi się za bardzo wiotki, więc naprawdę fajny wąż, tutaj odcinek 50 metrów. No i możecie oczywiście go jeszcze dokupić drugą rolkę, jeżeli pracujecie z pompą, żeby dostarczyć tą wodę dalej. Też dodam, że warto lepiej przedłużać tego węża, który jest przed pompą, niż tego, który jest za. I do tego węża tak samo mamy dorzucone złączki. Złączki są od Geki. Jest to fajny taki właśnie niemiecki producent. Złączki są wykonane z takiego mosiądzu niklowanego. Jest to bardzo trwały materiał. No i te złączki nakładamy po prostu tutaj na węża, skręcamy i ta złączka bardzo fajnie nam posłuży wiele lat bez problemu. Jest odporna na
na wiele warunków. No i tego węża tak samo sobie możecie przeciąć, na przykład jeśli wykonujecie jakieś mniejsze zlecenia, gdzie źródło wody jest blisko i nie rozwijać na przykład całości, tylko możecie sobie połączyć środek tego węża taką złączką, no i na przykład czasem odłączać tego węża, a czasem nie. Węże warto nawinąć na jakiś zwijak. No i tutaj mamy zwijak od Klabera. Jest to fajna propozycja, ponieważ jest on właśnie w korzystnej cenie, a jest właśnie trwały, nie? To jest to, co ja lubię w produktach. Jest on z aluminium, nie rdzewieje, nic się z nim nie dzieje i mieści i 50 metrów tego węża, jak się to estetycznie, ładnie i równo zwinie, i dodatkowo jeszcze 100 metrów tego węża, więc jeżeli to nawiniemy na jeden zwijak, to mamy po prostu to kompaktowo spakowane, nie zajmuje to za wiele miejsca w samochodzie, wygodnie się zwija, rozwija i przygotowuje do zlecenia. Ostatnie elementy zestawu, czyli filtry wymienne, prefiltry do tego, no i żywica, którą wymieniamy na dole. Membrany raczej się nie wymienia, tylko raz na kilka lat, jeżeli coś się z nią podzieje, to wtedy ewentualnie można rozważyć wymianę. Ja polecam oczywiście zakupić sobie te elementy eksploatacyjne od razu, po to, żeby mieć taki kompletny zestaw i nie musieć myśleć o zakupach przez jakiś czas, ponieważ na to, żeby coś kupić, zamówić w sklepie, też musicie stracić czas, a moim zdaniem lepiej go wykorzystać, na przykład na pozyskanie klienta lub wykonanie zlecenia. Cieszę się, że mogłem kompleksowo omówić dla Was ten zestaw. Jest on naprawdę na pełnym wypasie. Ja bym takim zestawem chciał pracować. Mam tutaj absolutnie wszystko, czego potrzebuję na start. Oczywiście mogę go upgrade'ować o poszczególne jakieś mniejsze narzędzia, które mi się przydadzą do konkretnego zlecenia, ale obsługuję tym bez problemu większość zleceń. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcielibyście podyskutować po prostu o tym, możecie się z nami skontaktować albo napisać komentarz pod filmem. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!